Witam wszystkich i zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu. Filmu, który powstał dzięki uprzejmości firmy Baofeng, która to dostarczyła te dwa oto radiotelefony do testów. Są to radiotelefony, które obecnie zdobywają coraz większą popularność. Jest to niejako następca bardzo popularnego od lat Baofenga UV5R. Ten sprzedawany jest pod różnymi nazwami. Jego taka najbardziej znana nazwa jest to Baofeng UV5R Mini. No i jak sama nazwa wskazuje, mini oznacza, że on jest mały, co już widać jak go trzymam w ręku. Nie mam w tej chwili na porównanie Baofenga standardowego na szybko, tutaj, które wykorzystuję do testów Anytone, także widzicie, jest dużo mniejsze. Za to wyświetlacz jest prawie taki sam jak w dużo większym Anytone, także wyświetlacz jest tutaj dosyć duży. Przez parę dni te radia poużywałem i teraz podzielę się z Wami swoimi wrażeniami, a na koniec w drugiej części filmu jak zwykle będą testy radiowe, więc zobaczymy, jak to urządzenie sprawuje się, jeżeli chodzi o odbiór i nadawanie, jak jest spełnianie norm, czy zakłóca, czy nie. To wszystko będzie pod koniec i parę słów podsumowania. Urządzenie, tak jak widać, jest niewielkie. W porównaniu z Baofengiem poprzednim ma kolorowy wyświetlacz, to już jest duża zmiana. Bardzo przyjemna, nieduża, ale wygodna, oczywiście podświetlana klawiatura, także bardzo ładnie można tutaj operować tym radiotelefonem również w nocy. Wyświetlacz czytelny, pod różnymi kątami, dosyć dobrze widoczny, także tutaj nie ma problemu, jak to w niektórych urządzeniach. 2 VFO, tryb możliwy pracy Dual Watch, czyli standardowo jak w poprzednim modelu. Co z nowości, których tam nie było? Mamy 2 PTT i w tym momencie możemy korzystać z obydwu VFO. Oczywiście, jeżeli mamy ustawiony tryb na słuchu tylko na jednym, no to w tym momencie będziemy słyszeli to, co jest ustawione na aktywnym VFO, które jest tutaj jasne, a możemy nadać na tym drugim. Na przykład możemy wtedy pracować przez satelity i na jednym VFO mamy ustawioną częstotliwość odbiorczą, na drugą nadawczą i wtedy nadajemy sobie od razu, nie potrzebujemy żadnego splitu, żadnych innych ustawień, po prostu 2 VFO. Także do takich zastosowań to się nadaje, a wiemy, że przecież wiele osób używa te radyjka z anteną na zewnątrz do na przykład pracy przez ISS-a. To taki dodatek. Oczywiście trzeba uważać, żeby nie zacząć nadawać na VFO, na którym aktualnie nie pracujemy, jeżeli jesteśmy w simplexie, no bo wtedy będziemy nadawali na częstotliwości zupełnie niezwiązanej z tym, gdzie chcemy. Jeżeli chodzi o radiotelefon, w komplecie dostarczany jest do niego kabel USB-C, gdyż tą baterię ładujemy poprzez złącze USB-C. Tylko i wyłącznie. Nie ma tu możliwości ładowania w podstawce. To taka różnica. Także tutaj spokojnie sobie możemy tą baterię ładować poprzez USB-C, nie wkładając w nic. Jest to rozwiązanie obecnie stosowane w wielu tutaj urządzeniach, także nie jest to już nic dziwnego. Jest to wygodne i możemy coś takiego sobie tutaj zastosować. Ja zaraz tą bateryjkę wyjmę, pokażę Wam, jak to wygląda z tej strony. Bateria jest standardowo 8,4 V, 1600 mAh, czyli dosyć, można powiedzieć, duża. Radiotelefon na tabliczce znamionowej ma pokazane zakresy tylko amatorskie, gdyż jest sprzedawany jako radio amatorskie. Natomiast tutaj funkcjonuje w dużo większym zakresie standardowym 400 do 470 i 136 do 174. Do radia jest instrukcja. W tym wypadku to radio jest sprzedawane pod symbolem GT5R, te, które otrzymałem, ale to jest dokładnie to samo co V5R, standardowy Baofeng. No w instrukcji mamy oczywiście opisane poszczególne funkcje, do których ja tu za chwilę przejdę i pokrótce opowiem. Nie różnią się one wiele od tych, które mamy przy standardowym Baofengu. Zresztą jak większość radii obecnie wszystkie te funkcje posiada, także można je
używać. Instrukcja w kilku językach. No w tym wypadku nie ma niestety nadal języka polskiego. Sam radiotelefon obsługuje się bardzo zbliżony sposób jak jego poprzednik. Mamy guziki menu Exit, możliwość przełączania częstotliwości lub w trybie kanałowym kanału. Tu mam akurat jeden przemiennik ustawiony, na który wszedłem. Oczywiście zapowiedź można wyłączyć i jej nie używać. Do radia oczywiście, czego nie wspomniałem przed chwilą, oprócz kabla dołączony jest klips do akumulatora, no i pasek, jakby ktoś chciał go nosić tutaj zapięty na nadgarstku na przykład lub gdzieś sobie podrzucić. Przejdźmy teraz od razu do menu. No jak słyszycie, menu sobie rozmawia i po kolei mamy menu do skanowania. Tutaj troszeczkę jest inaczej to rozwiązane, bo możemy sobie wpisać zakres częstotliwości dla poszczególnych VFO. I w tym VFO jest zakres 70-kowy, w tym VFO jak wejdziemy, a też jest 70-kowy, bo nie zmieniłem, 100, weźmy sobie 45, 146, OK. I w tym zakresie radio będzie skanowało, jeżeli uruchomimy skaner. I tu jak widzicie teraz w tym drugim VFO został zakres ten sam, czyli zakresy są niezależne od VFO. Możemy sobie ustawić dwa zakresy skanowania. Idziemy dalej. W menu scan jeszcze mamy tryb skanowania, czyli na czym ma się zatrzymywać, czy na nośnej, czy przez jeden czas, czy szukać. I skanowanie pamięci. Ustawienia radia, czyli standardowo, wezmę troszeczkę bliżej ekranu, krok, squelch, moc, duża, mała, vox, włączenie, wyłączenie, poziom voxa, opóźnienie, timeout, timer, to jest, a nawet nie wiem w tej chwili co to jest, ale muszę mi sobie spojrzeć, voice, czyli czy ma nam mówić czy nie, język w jakim mówi, Roger po puszczeniu PTT, dźwięk, czyli ten bip, który słyszymy, poświetlenie, czas, jakim podświetlenie jest, co ma być po włączeniu, czyli czy obrazek, czy napięcie, Dual Watch, czyli czy mamy słuchać na obydwu VFO naraz, będzie przeskakiwało, w tej chwili ja mam to wyłączone. I czy coś jeszcze? Autolog, czyli czy po jakimś czasie ma się samo blokować. Alarm, czyli co ma, jak spowodujemy wyzwolenie alarmu guzikiem, co ma tutaj zrobić. Jest taka funkcja. Jaki ton do alarmu, czy ma być, czy nie. Numer ENI, ale to IDTMF-y to bardziej przez oprogramowanie możemy tutaj sobie zmieniać. Alert, no to jest tak naprawdę ton odzewowy do przemiennika. W dzisiejszych czasach już prawie niewykorzystywany. Tail, czyli tak jakby odwrócona blokada na CTCSS-ie po puszczeniu nadawania, żeby nam nie szumiała blokada. I ustawienia funkcji klawisza bocznego, reset radia. I tyle w menu dla radiotelefonu. Przy ustawieniu kanałów ustawiamy częstotliwość, moc, szerokość pasma, RX, czyli nadawczy, odbiorczy CTCSS i DCSS, enkrypcja. Enkrypcja tak nie do końca wiem na czym polega, bo po prostu wychodzi, że radia nadają jakiś ton, bo jeżeli załączymy enkrypcję, to między sobą się słyszą, jeżeli wyłączymy to w jednym, to wtedy się nie słyszą, czyli to tak wychodzi, jakby to był jakiś dodatkowy ton. Jeszcze nie sprawdzałem tego na przyrządach. Lecimy dalej, bo mi tu menu się wyłączyło.
jaki rodzaj signalingu, ale to też z oprogramowania, co ma być wyświetlane, czyli nazwa, częstotliwość albo numer kanału, wyciszanie głośnika, busy lockout, czyli że nie możemy nadawać jak kanał zajęty, offset, czyli do przemienników, kierunek tego offsetu, numer pamięci, kasowanie pamięci, bo tym trybem też programujemy pamięć, menu wireless, czyli to jest menu, w którym, o tym powiem za chwilę i pokażę, możemy programować oprogramowaniem na Androida, które już tutaj do niektórych Baofengów jest dostępne. Możemy te radio też programować. No i ostatnie to jest radio info, czyli jakie jest oprogramowanie i jakie jest ID radia. Nic tutaj więcej w tym menu nie ma. Wracamy teraz do podstawowych. Oczywiście w tej chwili podstawowa funkcja tego wszystko tak jest ustawione, to jest radio i otwarcie blokady. I teraz parę słów o dodatkowych funkcjach. Jeżeli przyciśniemy dłużej przycisk ten środkowy, który normalnie służy do zapalenia latarki, jak widzieliście, wchodzimy w tryb przeszukiwania częstotliwości. W tym momencie to radio, jeżeli odbierze w pobliżu jakiś sygnał, tutaj po prostu to się nam wyświetli ta częstotliwość i przyciskiem AB zmieniamy pasmo VHF, UHF i 350, bo też odbiera w pewnym zakresie na tym paśmie to urządzenie. Wychodzimy. Jeżeli przyciśniemy przycisk Exit dłużej, wchodzimy w tryb przeszukiwania częstotliwości tonu podnośnej. Także też możemy to sobie wykryć. Oczywiście jest też tutaj, jak dobrze kojarzę, blokada klawiatury i włączenie skanowania. Jak widzieliście, w tym momencie skanowanie przeszło na pasmo 145, bo takie było ustawione, taki zakres był ustawiony w tym VFO. To tyle, jeżeli chodzi o podstawowe funkcje. Oczywiście mamy wyjście na głośnik i mikrofon standardowy, także tutaj nic się nie różni. Pokrętło głośności z wyłącznikiem, antena. Jeżeli chodzi o antenę, powiem Wam, że tutaj w czasie prób, które zrobiłem, sprawuje się ona całkiem dobrze, mimo tych niewielkich rozmiarów. Co więcej, radio posiada pasmo AM lotnicze, czyli możemy odbierać samoloty na tym radiu. Także to jest ciekawostka w porównaniu z tym starszym Baofengiem. O, i tu już coś tam radio tutaj łapie. Oczywiście jestem w środku i antenka tutaj jest wewnątrz, dosyć dużo zakłóceń, więc różnie z tym odbiorem może być. Ale odbiera, to sprawdzimy jeszcze później przy testowaniu parametrów urządzenia, jak się zachowuje ten odbiór. Ja Wam chciałem teraz pokazać inną rzecz, czyli możliwość, włączyłem tryb wireless. Jak słyszycie, słabe sygnały też odbiera. Wejdę tutaj na komórce i aplikacja jest już odpalona. Wchodzimy w 5R Mini. A przepraszam, to jest reklama. Tutaj gdzieś są, tu są moje ustawienia i mamy opcję Retry Frequency i powinno to, jak widzicie, zapaliło się na radiu. Zapaliła się opcja program i w tej chwili radio jest sczytywane i możemy podstawowe parametry tutaj na radiu ustawić przy pomocy komórki. I widzicie, kanały zostały załadowane. Możliwość zaprogramowania 999 kanałów i tutaj sobie możemy te kanały zmieniać, przypisywać im częstotliwość, ustawiać funkcje, czyli timeout arbę, squelch i te pozostałe wszelkie rzeczy, które mieliśmy tutaj w menu. Co prawda jest pewna rozbieżność między tym a tym menu i funkcjami. Co więcej, tutaj nie używałem jeszcze oprogramowania
do tego radia na komputer, ale również z poziomu tego oprogramowania na Androida nie możemy zmienić funkcji tych selektywnych wywołań, kodów i tak dalej, bo radio tutaj ma i prezentację kodem i tak dalej, ale nie możemy tego zmienić z poziomu tutaj tej aplikacji i prawdopodobnie to tylko możemy zmienić, jeżeli chodzi tutaj o te radio, z poziomu oprogramowania na komputer, ale to trzeba sprawdzić. Także tutaj troszeczkę pewne rzeczy są inaczej niż w radiu, natomiast wszystko możemy tutaj ustawić. Też czego nie znalazłem, jeszcze wrócę tutaj, to mamy pasmo A, pasmo B, kanał pierwszy, wchodzimy w jego ustawienia, jeszcze tutaj nie rozgryzłem tego, tu jest nazwa, opis kanału, a jesteśmy tutaj, no i jak widzicie tu możemy ustawić częstotliwość nadawania i odbioru i następne kanały i następne wszystkie 99 możemy sobie tutaj zmienić. Tutaj jest nazwa kanału, nazwa nam się wyświetlała. Także do pewnych szybkich tutaj ustawień możemy coś takiego mieć. Możemy zapisać ten plan, także możemy stworzyć kilka planów i wtedy te plany tutaj wrzucać sobie do radia w miarę potrzeby. Także tutaj mamy menu planów. Jak sobie kilka tych planów stworzymy, to będziemy mogli pewnie wrzucać w ramach potrzeby. To jest taka dodatkowa funkcja, która już się pojawia dla wielu radiotelefonów, także nie jest to nowość, że można je programować przez telefon z aplikacją na Androida, ale w tym starym Baofengu tego nie było. W jego młodszym bracie, mniejszym, być może fajniejszym, to na koniec opowiem, ta funkcja jest. Także wielu osobom może to się przydać, zamiast siedzieć i wstukiwać to poprzez klawiaturę. Wpiszemy to sobie ładnie z poziomu aplikacji. Jeżeli chodzi o samą modulację, sam dźwięk z radia uważam, że jest dużo lepszy, mimo że radio jest mniejsze. Prawie nie widać, gdzie jest głośnik. Mikrofon jest tutaj, ale dźwięk jest o wiele razy lepszy, przyjemniejszy, donośniejszy niż z tego jego starszego brata. Modulacyjnie też nie dostałem tutaj informacji i zastrzeżeń odnośnie modulacji, także jest oczywiście tutaj na dużo lepszym poziomie, także to zostało poprawione. W tej chwili przejdę od razu tutaj do testów, już można powiedzieć radiowych. Zaczniemy od tego prostego, czyli jak ja to zawsze nazywam, odczulania i porównania tego z Anytone, gdzie na częstotliwości 144, 400, zapraszam, 144, 415 będziemy odbierać sygnał z beacona i zobaczymy, jak te dwa radia to odbiorą. I to już za chwilkę. Już mamy podpiętą antenę pod Anytona i patrzmy, jak słychać beacon. Blokada jest tutaj zaciągnięta, więc słyszymy klapanie znamiennika. Za chwilę powinna być nośna. No nie jest to odbiór dzisiaj zbyt mocny, ale widać, takie warunki pogodowe są dzisiaj. No i to jest nośna, dosyć mocno zaszumiona. No i teraz z ciekawości zobaczmy, co będzie na naszym maluchu testowanym. No i bez problemu słyszymy. No i teraz znowu znamiennik. Także jestem tutaj zdziwiony, zaskoczony jakością tego sygnału. To rzadko się zdarza, żeby tak był odbierany znamiennik, czyli widać, odbiornik zapowiada się całkiem dobrze. Zobaczymy jeszcze jego czułości na pomiarach, no i oczywiście później nadajnik. I teraz lecimy od razu, jak już mamy podpiętą antenę, na częstotliwości lotnicze. Zobaczymy, jak to się sprawuje. To jest pogoda z Okęcia, bardzo słabo to odbieram. No widać, właściwie słychać, tutaj radzi sobie całkiem dobrze. Radio, czego wcześniej nie wspomniałem, ma krok 833 i da się wpisać częstotliwości w tym kroku.
Oczywiście trzeba się nakombinować, bo zarówno te radio, jak chyba żadne inne, czy dostępne skanery, które niby mają krok 833, nie są przystosowane do poprawnego wpisywania. Jeżeli ktoś się interesuje tutaj nasłuchem lotnictwa i częstotliwościami, to pewnie zauważył, że częstotliwości podawane są tak jakby w kroku w rastrze 5 kHz. Nie ma częstotliwości tak jak tutaj, że ktoś podaje 120, 458, 33. Nie ma czegoś takiego. Będzie to 460. W tej chwili nie podaje się konkretnie częstotliwości, tylko tak jakby kanał, trudno to nazwać, co teraz się podaje w lotnictwie, bo mówię, nie jest to częstotliwość stricte, tylko jest to tak jakby zaokrąglona w pewien sposób ta częstotliwość i żeby ją odebrać, trzeba przeliczyć na faktyczną częstotliwość w kroku 833. Także te radio tego nie potrafi, ale chyba żadne z dostępnych na rynku, oprócz radii lotniczych. Oczywiście, bo radia lotnicze bez problemu sobie z tym radzą. To żadne z takich typowych radii, gdzie mają tylko pasmo AM, nie potrafi tego odpowiednio stukać. Dla przykładu, jakbyśmy wpisali częstotliwość na przykład Babic, czyli 119, 180, no to po prostu wpiszę 119, 180, a nie jest to faktyczna częstotliwość pracy tej stacji. Częstotliwość pracy Babic jest 119, 175. Dobrze, a teraz, jako że z wieloma radiami były problemy z odbiorem troszkę silniejszych stacji AM-owych w paśmie lotniczych, no to wejdźmy na częstotliwość zbliżania. No, stację kontrolerską słyszeliśmy dobrze, ale samolot już był nieczytelny, czyli no pierwsza poważna wada. Poważna dla tych, którzy by chcieli słuchać sobie pasma lotniczego na takim radiu. Jeżeli z tego nie korzystacie, to nie ma najmniejszego znaczenia. Ale już słychać, że wrócił tak jakby w tym egzemplarzu błąd, którego w wielu już radiach nie było. Nie wiem, czemu tak się dzieje. No i jak słyszeliście, silne sygnały niestety są zniekształcone, czyli element no taki dosyć istotny do poprawienia przez Baofenga dla miłośników słuchania pasma lotniczego, bo jak widać, jak słychać, no praktycznie tutaj to tylko przy słabszych sygnałach jest dekodowalne i zrozumiałe, przy silniejszych już nie, a jak ktoś sobie z takim radyjkiem podjedzie, nawet z anteną krótką i podjedzie w okolice lotniska, no to sygnały będą dosyć silne, no i taki efekt tutaj się pojawi, że on no po prostu nie będzie w stanie zrozumieć, co jest nadawane, czyli mamy jak na razie pierwszą wadę, niezwiązaną tak jakby z tym wszystkim, do czego służy te radio, bo ono jest naprawdę przeznaczone do pracy VHF, UHF, ale skoro ma możliwość odbioru AM-u, no to dobrze by było, gdyby ta funkcja działała tak jak trzeba, nie tak jak w tej chwili. To chyba tyle, jeżeli chodzi o te krótkie parę zdań odnośnie samego urządzenia i te pierwsze dwa testy. Teraz przejdę do części, zaraz tu sobie stanowisko uruchomię i przejdę do części, w której będę chciał pomierzyć czułość tego urządzenia i moc oraz widmo sygnału, jakie ono z siebie daje, czy będziemy mogli spokojnie nadawać bez obawy, że komuś zakłócamy, czy tak jak to czasami w przypadku niektórych urządzeń było, okaże się, że no jednak tak sieje, że lepiej nie naciskać tutaj PTT w tym urządzeniu. I zestaw mamy tu już połączony i zaczniemy sprawdzanie częstotliwości 145, czyli pasmo VHF i standardowo czułość SINAT 12 i
No i zaczynamy. Zero 18 mikrowolta. No to uważam, że jest to dosyć dobra wartość, biorąc pod uwagę i odporność. No specjalnie nie ma się do czego przyczepić. No i teraz zobaczymy w pozostałych miejscach pasma. 137. Zero 18. 157. 0,18 i 173. Zero 21. No tu troszeczkę, powiedzmy, czułość o ciupinkę gorsza, ale różnica jest praktycznie kosmetyczna, więc nie ma tutaj się czego czepiać. Także czułość w paśmie VHF bardzo dobra. I teraz przejdźmy, tu mam już ustawione pasmo UHF i 435. Zero 23. No troszeczkę słabsza, ale myślę, że też bardzo dobra jest ta czułość. Tutaj nie będzie żadnych problemów. Oczywiście standardowo wszystko jest mierzone w trybie wąskim, czyli narrow, no bo w takim powinno się pracować. Ja wiem, że amatorzy tam robią różne kombinacje, ale taki jest standardowy tryb radiokomunikacyjny, dlatego w tym mierzę. No i teraz też kilka częstotliwości spoza pasma amatorskiego. No tu nawet troszeczkę lepiej. Częstotliwość 420 jest często w radiach troszeczkę zakłócona, prawdopodobnie przez jakieś wewnętrzne generatory. To już nie pierwsze radio, w którym mam taki problem. Czyli idziemy na 421. Zero 21 i 455 teraz. O, tutaj też mamy jakieś zakłócenie. Słyszycie, że radio cały czas teraz coś odbiera. To spróbujemy 455 100. Zero 26. No już troszeczkę spada. 469. I 0,26, czyli czułość ciutkę słabsza niż na VHF-ie, ale na bardzo przyzwoitym poziomie. Jeszcze sprawdzę takie dwie częstotliwości, czyli 350, bo te radio też odbiera na tych częstotliwościach, gdzie jestem ciekaw z jaką czułością. No, chyba raczej dobrą. Zero 21 do 390, czyli dajmy mu 389. No tutaj nie ma problemów, nawet chyba lepsza czułość jest niż w paśmie amatorskim. To wróćmy powiedzmy na dwójkę i szybko zrobimy test pasma audio. Nie, przepraszam, teraz test szerokości pośredniej.
No bardzo ładnie. Pasmo przy 6 dB spadku 5, odchyłka no praktycznie żadna, na to nie można nawet zwracać uwagi. I teraz odpowiedź częstotliwościowa toru audio. No i widzimy, teraz bardzo głośno tutaj jest to wymodulowane, czyli przy 300 Hz, już przy 150 Hz mamy 54 dB tłumienia. Przy 300 Hz w stosunku do 1 już mamy lekkie wzmocnienie, czyli bardzo stroma jest ta charakterystyka. No po to, żeby właśnie wyciąć wszystkie składowe CTCSS-ów. I tak do 3 kHz, gdzie od 1 kHz już mamy lekki spadek. No i przy 6 kHz też potężne tłumienie, 50 prawie 3 dB. Także bardzo przyzwoita charakterystyka. Więc jeżeli chodzi o tor odbiorczy, no to tutaj specjalnie nie ma się do czego przyczepić, biorąc również pod uwagę pierwszą próbę, gdzie sprawdzaliśmy odporność i odbiór sygnału z anteny, czyli z warunków takich dosyć trudnych. No i teraz przechodzę już do pomiaru nadajnika. Ustawiona jest moc duża, częstotliwość 145 i sprawdzamy, co jest na tej częstotliwości przy dużej mocy. 4,7, czyli około 5 W, odliczając straty na kabelku i złączkach, i na 435 MB. To są oczywiście moce duże. 4,6. Oczywiście tutaj częstotliwość jest ustawiona inna. Nie ma to najmniejszego znaczenia, bo pomiar mocy jest szerokopasmowy i nie ma znaczenia, jaką ustawię częstotliwość w urządzeniu pomiarowym. 4,5 W, czyli około tam 4,7 pewnie jest, czyli zgodnie tutaj z założeniami. Jeszcze zobaczymy to samo na małej mocy. To jest w ustawieniu kanałów, jest bokiem radio, to nie za bardzo widzę. Damy tutaj moc małą, ok. I teraz będzie mała moc 435 MB. A jest około 2 W i 145 MB. Ciutkę ponad 2 W. Czyli bardzo przyzwoicie. Teraz przejdę na pierwsze VFO i tutaj zrobimy parę pomiarów dużej mocy poza pasmem, czyli 137 MB. 4,7. Na dwójce było praktycznie to samo. 157. Nawet więcej. 173. Prawie to samo. Czyli ze wzrostem częstotliwości troszeczkę rośnie moc. I teraz pasmo UHF 4,3, 4,5, 4,5 i 469. 4,5, czyli praktycznie w okolicach 5 W, czyli tak jak to producent tutaj podał, jeśli chodzi o nadajnik, czyli radio nadawczo i odbiorczo trzyma parametry. Ja teraz oczywiście zmienię tutaj układ pomiarowy i sprawdzimy czystość widmową na paśmie VHF i UHF. No, jesteśmy już podpięci pod analizator widma. Częstotliwość 145 MHz. Moc duża. No i patrzmy, bo to już taki ostatni, najważniejszy test. No i nie widzę problemu. Około 37, plus 37 dBm jest moc. Prawie minus 20. Druga harmoniczna, czyli jest to w zupełności prawidłowa wartość, jak na takie urządzenia. Zobaczmy na małej mocy. No, na małej mocy jest potem. Tutaj jeszcze mi analizator wyrzuca jakiś błąd. Widzę, jest przykryty tym ekranem. Musiałbym tam zaraz
sprawdzić. Także te pozostałe prążki to jest kwestia analizatora w tej chwili. Także nie ma tutaj problemów i 435, nie 25 i duża moc. No i tutaj jak już się analizator przestał burzyć i głupieć, pomiar jest, no, że ta wartość drugiej harmonicznej, no tam ona się pojawia, ale to są wartości już w tym sprzęcie moim i w tych ustawieniach niezmierzalne. Jeszcze zrobię zaraz pomiar selektywny. Jesteśmy w trybie teraz analizy wąskopasmowej i zobaczmy na dwójce, druga harmoniczna minus 17. No więc to w zupełności. No czy to jest to samo, co widzieliśmy na analizatorze. Także przy małej mocy minus 20, czyli no kolejny przykład, że te radia i takie wykonanie końcówek mocy powoduje, że przy mniejszych mocach one troszeczkę bardziej chyba nieliniowo chodzą i no i po prostu trochę większa jest emisja harmonicznych. I jeszcze 435, czyli trzeba zmienić częstotliwość na 870. I sprawdźmy minus 23, czyli ciuteńkę gorzej. O, zaczęło mi się drugie radio odzywać. Ciuteńkę gorzej, ale jest to dalej w granicach przyzwoitych i no w tym momencie nie będziemy tutaj specjalnie nikomu zakłócać, tak jak to na radiach, które miały ten poziom zbliżony do 0 dBm, a były też takie, które miały na poziomie plus 10 emisję drugiej harmonicznej. Minus 20 dBm, to przypomnę, to jest 0,01 mW, czyli to jest 10 mikrowatów, także to jest taka moc, która wychodzi w tym układzie pomiarowym poza pasmem, czyli na drugiej harmonicznej. Dalej jest jeszcze lepiej. Także pomiary radiowe pokazały wszystko ok, jeżeli chodzi o te urządzenie. Więc przyszedł czas chyba na podsumowanie tutaj tych moich testów, tej zabawy z tym radiem, pomiarów. No ogólnie, za jednym wyjątkiem, jeżeli chodzi o odbiór na AM-ie, gdzie no jest utrudniony lub czasem niemożliwy i to no jest taka rzecz, którą w pierwszej kolejności w oprogramowaniu powinno być poprawione, bo zakładam, że tak jak to było w Quashengach i w innych, że programowo da się to poprawić. To poza tym nie mam specjalnie jakichś uwag do tego radyjka. Jest one przyjemne, ładnie trzyma się w ręku. Łączności, próby jakie tutaj zrobiłem pokazały, że zarówno odbiorczo, nadawczo, modulacyjnie sprawuje się bardzo dobrze. Dużo lepiej od jego dużego brata, starszego. Także jeżeli miałbym wybierać między tą starą wersją UFA5 a tym mini, to oczywiście wybrałbym to mini i pewnie te radyjko będę sobie wykorzystywał, bo jak już pamiętacie, ci co oglądają, jestem zwolennikiem analogu, emisji cyfrowej. Jak nie jestem zmuszony, to nie używam, bo tego bełkotu to się to po prostu słuchać nie da. Także radyjko bardzo fajne, poręczne. No troszeczkę waży, tak, tutaj waga jego jest, no ale ma w miarę sensowną też baterię, dosyć długo na tej baterii chodzi. Moc standardowo 2,5 W. Nie ma żadnych cudów, odbiorów KF-ów i tak dalej. Jeżeli ktoś chce mieć sensowne, proste, wygodne w obsłudze, programowane jeszcze poprzez oprogramowanie na Androida radyjko, to bardzo polecam ten model. Link do oficjalnej strony i gdzie można zakupić coś takiego jest u mnie w opisie również. Także jeżeli szukacie czegoś prostego, taniego, no to myślę, że na obecną chwilę to będzie Wam się bardzo dobrze sprawowało. Ja testowałem baterię z włączonym wyświetlaczem na stałe. Jest niewielka różnica, ale nie jest to
jakaś różnica, jeżeli chodzi o czas oczywiście pracy baterii. Nie jest to jakaś duża różnica na minus w momencie, kiedy ten wyświetlacz cały czas chodzi, ale to w każdej chwili możecie to sobie włączyć, wyłączyć. Także tutaj nie ma problemu. Także bardzo fajne radyjko, bardzo przyjemne, bardzo dobrze się go słucha, zarówno odbiorczo i nadawczo. Nie sieje, ma dobrą czułość, w miarę dobrą odporność jak na takie urządzenie, to tutaj jest na plus. I tylko dla tych, którzy chcieliby mieć dobry odbiór AM-u, no to niestety z przykrością tutaj muszę powiedzieć, że ten odbiór AM-u, przynajmniej w tym egzemplarzu i w tej wersji oprogramowania układowego, jest no, bardzo utrudniony. Niewiele tych samolotów będzie słychać, gdyż większość jest zniekształconych. Ogólnie no niech będzie 5 z minusem za właśnie ten AM, natomiast jeżeli chodzi o stosunek właśnie jakość do ceny, to uważam, że chyba nic w tej chwili sensowniejszego nie ma. To tyle z mojej strony. Zachęcam do lajkowania, subskrybowania kanału, gdzie nie ominą Was kolejne filmy, które też niebawem będę przygotowywał. Zapraszam do oglądania również wcześniejszych materiałów. Jeżeli macie pytania, to Messenger, mail i Telegram, tam jestem dostępny. A tymczasem dziękuję za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnych filmach, jakie dla Was przygotuję.